zamieszanie w szkole. Idziemy zobaczyć, co się tam dzieje. You are so nice. Byliśmy do szkoły jakiejś lokalnej. Nice to meet you. Walking around, nothing special. We want to know Africa, and we heard your lesson. It was perfect. Yes. No Yeah, but we are teaching we are them. here to make you motivated. Anasema muendelee kujifunza kwa bidii zaidi, mmeelewa? Eh? John, nimevamiwa. Zrobiliśmy niezłe zamieszanie w tej szkole. Nami siwezi No bo bwana. wbiliśmy na lekcję i panie teraz po prostu chyba zrobiły przerwę dzieciakom. To jest prawdziwa radość i szczere uśmiechy. O, afera. Thank you very much. Bye. Gościowa przylazła i mówi, że ja mam tutaj takie że jak chcesz tam wleźć, to musisz rozmawiać z dyrektorem, a ja mówię, no to uciekamy. Bye. No, nie, generalnie to jest tak, że jesteśmy w takim miejscu znowu mega turbo komercyjnym i oni za wszystko oczywiście każą płacić, to jest naturalne tutaj. Natomiast my oczywiście jak zwykle na krzywy ryj, więc zawijamy jak tylko dojdzie do rozmawiania o pieniądzach. Ale było fajnie, radość tych dzieci, szczere uśmiechy, po prostu bezcenne. Dla nich to też jest coś ciekawego, bo obcują z białymi, przyzwyczajają się, kiedyś będą tragarzami, przewodnikami, właścicielami, dyrektorami, właścicielami tych firm turystycznych i będą obsługiwać właśnie takich jak my. A to chyba była w ogóle lekcja angielskiego z tego Dokładnie co tak. słyszeliśmy z ulicy. O! I pani powiedziała, że oni nie gadają po angielsku i tłumaczyła im na Swahili. Tak. Właśnie to jest to, że to jest ciekawe, że na początku jak wjechaliśmy do Tanzanii, to jeszcze niektórzy mówili po angielsku w dużych miastach i tak dalej. Natomiast im bardziej w głąb wiosek, to wczoraj już mieliśmy taką sytuację. Jak żeśmy naprawdę już poszli w cudzysłowie w dzicz, no to z angielskim już był problem i już nie dało rady się dogadać z większością ludzi. Zobaczymy jak będzie w głąb kraju. Myślę, że Masajowie, którzy nie mają kontaktu z turystami, zupełnie zero. No właśnie Tylko nie słabo. najgorzej tam podobno. Tak? No, Aha, no właśnie. zależy. O, zobaczymy. kolejna szkoła, kolejne dzieci. Też w mundurkach. Albo to jest jakiś taki duży kompleks, może ta sama szkoła, tylko jakaś inna klasa. Szkoła, przy której rosną banany. Czyż to nie jest raj? Dziecko jest głodne, idzie, zrywa banana. No roślinność mnie po prostu powala. To co tutaj jest, to jest po prostu dla mnie bajka. Ja uwielbiam rośliny, uwielbiam zwierzęta i po prostu, jeżeli widzę takie okazy, takie drzewo, to jest dla mnie coś niesamowitego. Ale jesteśmy upoceni. Tu miejscowy chłopak mówi, że bardzo rzadko się spotyka na tej drodze turystów, bo wszyscy jadą po prostu jeepami albo jakimiś tam innymi środkami transportu do bram parku i generalnie nikt tutaj nie łazi, nie kręci się tak jak my. Więc tam w bok, jak pójdziemy w prawo wracając, jest jakaś wioska, zajrzymy do tej wioski. Myślę, że to będzie coś nietypowego dla nich, bo generalnie ludzie, którzy przyjeżdżają na Kilimandżaro w większości wypadków mają na nich wywalone, chcą wejść na Kilimandżaro, zrobić fotkę, nagrać film i tyle. Jakaś bardzo dziwna roślina. Kurde, to w ogóle jest awokado chyba. Tak, drzewo awokado, ale nie wiem, czy Maciek będzie wiedział, bo tam w Peru tego pełno rośnie. Tutaj jeszcze taka dziwna roślina z takimi dziwnymi owocami była. O, Maciek ma już nowego kolegę, który go tutaj oprowadza. Mówi, że nauczył się angielskiego w szkole, takiej, w której byliśmy przed chwilą. No i generalnie nas zagaduje, licząc na to, że mu coś tam zapłacimy. Chciałby nam zrobić tour do wioski. A co my zrobimy? Wbijemy do wioski sami. Bez pytania na bezczelnego i zobaczymy jak to tam w środku wygląda. Najwyżej nas przegonią. I was reading
tak jak z tą szkołą. To jest takie właśnie dziwne, bo trzeba przełamać sobie taką barierę, właśnie wyjść ze strefy komfortu i zrobić coś może i ryzykownego czasami, żeby wbić na lekcję, przerwać tą lekcję i pokazać ci, jak wygląda taka szkoła. No bo generalnie niektórzy ludzie by się wstydzili, inni by się bali i tak dalej. A my jesteśmy na tyle zuchwali, że po prostu wejdziemy na chama, najwyżej nas wygonią, najwyżej coś tam nakrzyczą. Miejmy nadzieję, że nic poważniejszego. No oczywiście wszyscy chcą pieniądze za takie akcje, ale my nie płacimy z założenia. Drzewo chlebowe, piękne owoce. I tak bardzo tutaj zadbane wszystko jest, bo ludzie... Jackfruit, co to znaczy? What does it mean jackfruit, my brother? Jackfruit? Yes. Just a fruit, yeah, it's a name. A, okej. Niewiele mogą na ten temat powiedzieć, co to znaczy. Możemy ewentualnie wygooglować. Fajnie, bo ta pani niesie chyba banany, więc to może ważyć, myślę, z 20 kg, jeżeli są obrane. I to akurat sobie przytrzymuje, ale często nie przytrzymują i po prostu tak idą. Hello, nie chcę, żeby ich nagrywa. Wyłania się Kilimandżaro, ale już jest za chmurami. Spróbujemy wejść po prostu jak najwyżej. Tyle, ile się da. Stwierdziliśmy, że generalnie Moshi nas nie interesuje, bo to jest miasto jak każde inne. Tak przynajmniej Maciek stwierdził, że woli pójść na piechotę niż wracać do Moshi. To jest dobry pomysł. Ja akurat do Moshi mam sentyment, bo tam spędziłem trochę czasu i to jest miasto takie dosyć mocno turystyczne. Takie nasze Zakopane, tak to trzeba by chyba nazwać i porównać. I tam jest fajna infrastruktura dla turystów, natomiast taki trekking jest fajny. Drodzy pytały go, czy nie jest ci zimno. Czy to była jakaś aluzja, że źle wyglądam? No jest mi gorąco, W tym jestem przypadku nie jest ci zimno, pytały. Dosłownie. jestem cały spocony, jestem mokry. Sweating, and I'm Yes, sweating. I'm sweating, my brother. Can you see that? Yes. Yeah, I need to. Summer now. Yeah. No, oni generalnie. Some days there is rain. Yeah. Oni generalnie są przyzwyczajeni do takiej pogody. Weather change. No a my płyniemy jak w saunie. Jest po prostu mega gorąco. No tak, dla nich to jest trochę dziwne, że idzie ktoś bez koszulki. Jeszcze w Mzungu. Idę tam w ten burz. Mam nadzieję, że mi nic mnie nie dziabnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To jest puste w środku. Normalnie bananowca maczetą mogą spokojnie ściąć, a tak wygląda ten owoc. Tu już zupełnie rozłożony, tutaj jedzony przez ślimaka. Ślimak może być jakiś jadowity, więc go też nie dotykam. A tutaj rośnie na drzewie. O, a tutaj też jakby spadł na głowę, to zamiatane, więc wychodzę. Często właśnie Maciek opowiadał, że w dżungli zdarzają się śmiertelne wypadki, że jakiś owoc typu kokos spadnie i zabije człowieka. Podobno bardzo często. Albo jakiś inny duży owoc. A tutaj banany, ale to są chyba te takie czarne banany, stąd nie widać. Różne są rodzaje bananów, pastewne. Ten, który jedliśmy pieczony, był po prostu wyśmienity, ale fajne drzewo. Też się banany gotuje, są malutkie, też bardzo smaczne, duże, średnie. Jeden był po prostu olbrzymi, no w życiu takiego wielkiego banana nie widziałem, jak tutaj w którymś tam mieście po drodze. Jumbo, my brother, you have new TV. Wow, monitor. It's not TV, it's monitor, yes? TV. TV, yes, TV. Very nice. But it's very old. What kind of languages do you speak? Me, Yes, except Swahili. Swahili, English, English. and Chaga. A little bit. I speak a little bit. Chaga. Last one, what is? Chaga. Czyli jakiś trzeci język Chaga. Swahili jest głównym językiem w kraju. Drugim językiem jest właśnie angielski i ten Chaga trzeci. Czyli jak się skaleczysz, to robisz takie coś na kamyczku i smarujesz sobie ranę i będzie elegancko. I potem gnije mi pół roku i odpada. Oh, very hard. Maybe. Aż jest zdziwiony, że jest takie twarde, chyba niedojrzałe. Let's see. O, orzeszka ma w środku. No fruit. No fruit. Yes. You can eat Something. this nut or not? No, No? nothing here. Nothing. Czyli orzecha też. O, ale można też zębami spróbować. Better don't. Niedobre chyba, I patrząc po don't jego want you minie. die. No, you Okej, don't have to okej. No, cannot Dobra. be eaten. Już, wyluzuj, nie trzeba pokazywać chłopie. Jumbo! Tu nas ziomal jakiś zaprosił. Bardzo dziwny. Jesteśmy troszkę zaskoczeni, ale tak w jakimś takim dziwnym stylu. Bardzo w ogóle jakaś dziwaczna rodzina. Albo naćpani, albo napici, ale generalnie trochę nie mamy z nimi wspólnego flow. Ale dobra, tańczą i zaraz stąd zawijamy, bo jest jakoś dziwnie. Ale wielkiego banana ma. Ale wielki banan. Takiego wielkiego banana dawno nie widziałem. No, thank you. Thank you, brother, thank you. Thank you very much. We don't have money. Home for me.
O, i teraz do domu nas zaprasza. Światełko jest, dyskoteka jest, nie ma światełka, ale generalnie jest dyskoteka. No, jest wesoło. Jest wesoło. Chodzimy, zobaczymy. What is this for? A, to jest jakiś w ogóle chyba pastor i on tutaj jakąś religię. A, Holy Bible. Yes, Holy Bible. Dobra. Czyli generalnie gość tutaj śpiewa, tańczy, muza cały dzień i czyta Biblię. Jest. A, tu jest jego jakiś tam kościół i śpiewa. Tu są garnki, tu są różne rzeczy. Ale numer, to miejsce, w którym byliśmy z Maćkiem, to była jakaś sekta, jakiś pastor zaprowadził mnie do tego budynku, do środka tego mieszkania. Tam ta Biblia i on i ten młody chłopak jakiś walnięty, bo zaczął uderzać Maćka po kapeluszu. Później przyszedł jakiś drugi z mega czerwonymi oczami, chyba naćpany. Trzeci potem jeszcze, No, wszyscy jacyś dziwni. albo nie do rozwinięcia umysłowo, a ten facet to był jakiś w ogóle przywódca sekty według mnie. I była akcja taka, że po prostu no weszliśmy i czuliśmy jakąś taką straszną energię stamtąd. I po prostu stwierdziliśmy, że trzeba spierdzielać, a oni nie chcieli nas w ogóle wypuścić. No i było tak, że generalnie jak się idzie, to się widzi hotel, jak on się nazywał? Hilton. Sheraton, przepraszam. Czyli normalnie, kurde, idziesz, jest numer telefonu, hotel Sheraton. A to jakieś klepisko i chata. Masakra, strach po prostu walić stamtąd i uciekać, bo to był naprawdę dramat. Wow, to żeśmy po prostu się cieszyli, żeśmy stamtąd spierdzili. Autentyk, no po prostu klimat z jakiegoś horroru, dosłownie. Idziesz, trafiasz do hotelu gdzieś i po prostu, kurde, jacyś psychopaci. Ale czad, nie? Jest przygoda, kuźwa. No naprawdę niełatwo było stamtąd się wydostać, tak powiem. A i generalnie zrobiliśmy zdjęcie tego miejsca, szyld tego hotelu, więc wkleimy, żeby go unikać, nie? Chyba że ktoś naprawdę lubi bardzo ekstremalne wyzwania, to wtedy bardzo chętnie usłyszę opinię od kogoś innego na temat tego miejsca.